Dzisiaj recenzuję dla Was budzik. Budzik od firmy QuickPink. Firmy chińskiej, jak się można domyślić po nazwie, ale co wcale nie oznacza, że mamy do czynienia z chińską tandetą. W sumie wszystko już robią w Chinach, więc dobre rzeczy też. I taki jest właśnie ten sprzęt, który dzisiaj będę Wam pokazywać. Trzeba się zastanowić, czy w dzisiejszych czasach komuś jest potrzebny budzik, taki fizyczny budzik, mając smart zegarek, smartfon, który może nas budzić i tak dalej. Więc odpowiadam po konsultancku, to zależy. A Wy na koniec tej recenzji będziecie sami musieli zdecydować, czy interesuje Was takie urządzenie, czy nie. Ale jeżeli chodzi o samo urządzenie, to jest całkiem fajne. Tak jak widzicie, kolor nie znowu biały, tym razem mamy taki beżowy. Ecri. Głos zaświatów powiedział, że to jest ecri. Więc mamy ecri, a tutaj mamy kolor szary? Tak, szary. Szary. Więc jest ecri oraz szary, przepraszam, ale no cóż, jestem facetem, więc wolę dopytać. Więc całkiem ładne połączenie. Działa po Bluetoothie. Nie przepadam za Bluetoothem, ale jest ok. Mamy dwie oryginalne baterie Xiaomi w zestawie, które dostajemy, więc działa na zwykłych paluszkach AA. Co nam pokazuje? Pokazuje nam konkretną godzinę, pokazuje nam dzień tygodnia, aczkolwiek po angielsku, datę. Tutaj akurat znaczek Bluetooth, dlatego że cały czas bawię się nim i włączam tryb parowania. Aktualną temperaturę, tak jak widzicie, jest piekielnie ciepło i rośnie. Oraz wilgotność 70%. Nie, to chyba dlatego, że moje ręce są spocone i on po prostu wykrywa cały ten pot z moich rąk i się zastanawia, czy wpada w jakąś otchłań, czy tam jakąś, nie wiem, jakąś studnię. Ale jeżeli chodzi zatem o wygląd tego budzika, to jest całkiem fajny, jest budzikiem stojącym, tak jak widać. No i zaraz pokażę Wam, w jaki sposób możemy z nim operować alarmami w samej aplikacji. Aplikacją do sterowania z budzikiem jest bardzo dobrze nam znany Mi Home. To właśnie tam możemy znaleźć nasz zegarek. Ja sobie w niego wejdę, w tym momencie kliknę więcej operacji i po chwili, bo jest to Bluetooth, już jest widok. Co widzimy? Widzimy temperaturę oraz wilgotność, o których Wam wspominałem. Coraz więcej rzeczy posiada te dwa czujniki. Poza tym mamy alarm, czyli mogę sobie ustawić alarm na dowolną godzinę. Dajmy, że ustawię go za minutę. Proszę, więc zaraz będzie nam się budził. Mogę sobie tych alarmów oczywiście ustawić znacznie więcej. Mogę też sprawić, żeby one się na przykład powtarzały w konkretne dni. A jeśli chodzi o ustawienia same w aplikacji, to możemy mieć różnego rodzaju dźwięki, możemy ustawić głośność, możemy ustawić, co się ma pokazywać na naszym wyświetlaczu. Język niestety angielski i chiński, więc szaleństwa tutaj nie ma. No, mamy takie podstawowe informacje. W jaki sposób wyłączamy alarm? Bo to jest bardzo fajne i zaraz, gdy on się załączy, to będziecie mogli zobaczyć. Jest to bardzo, no cóż, życiowe. Więc ja się teraz postawię w pozycji takiej, jakiej on powinien być. Proszę. Czyli jest to przemyślane. Oni wiedzą, w jakiej jesteśmy pozycji, wiedzą, jak powinien być, jak powinien po prostu się zachowywać budzik. A jeśli potrzebujecie drzemki, to on też posiada tą funkcję. Po prostu, gdy zaczyna dzwonić, jak raz go uderzycie, to się włącza drzemka, a jak go przytrzymacie przez 5 sekund, wtedy wyłączają się wszystkie alarmy. Budzik fajny. Działa po Bluetooth, więc to jest ok. Jak lubimy Bluetooth, ja jestem średnim jego zwolennikiem. Możemy do niego dokupić bramkę Bluetooth, dzięki której on się będzie dostępny z poziomu Wi-Fi, ale osobiście trochę dla mnie średnio to działa. Często jest tak, że jest problem z połączeniem i wolę na przykład rozłączyć tą bramkę i podłączyć się do niego bezpośrednio. No ale jako takie urządzenie przy łóżku, gdzie możemy sobie ustawić nasze budziki, on jest całkiem ładny, ma ładny dźwięk, mogliście tam sekundę usłyszeć, jak w niego przywaliłem. No i ma tą opcję wyłączenia mądrą, że tak powiem. To jest to całkiem fajne urządzenie. On kosztuje niecałą stówkę, bo kosztuje 98 zł na smartbest.pl, więc myślę, że za taką cenę zdecydowanie warto. I to wszystko z dzisiejszej recenzji. Możemy iść spać. Subskrybujcie!